No to ruszamy, przed nami 1800 km. Jest piątek, godzina 10:13, czy 13 czasu greckiego. Chciałam tylko powiedzieć, że już jestem bardzo głodna i żarty się skończyły dawno temu. Nawet do mnie nie podchodźcie, dopóki ja nie zjem. O, tylko się nie wylej teraz! Dzisiaj jest Dzień Dziecka! Wiedzieliście o tym? Że ja lody jem. Sorry. I didn't expect. Ej, wiecie jaki przypał? Ja w ogóle dałam złe dokumenty, tak teraz patrzę. Mogłabym się nauczyć w końcu jakiegoś wzoru takiego fajnego. Dobry. Już sobie dzisiaj źle pauzę policzyłam. Już mamy 9 godzin i 10 minut. No ale to nic. Jest dzisiaj sobota, pracujemy dziś wolno. Nie lubię pracować w soboty. Jaki mam głos. Ha. Nie ma chyba dziś natchnienia na malowanie. Oj, jakie gładziusieńkie. Oj, chyba mieli tu jakąś dobrą wodę. Ale a ten takie, wiecie, wydwapne w dotyku. Ojejku. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Nie wiem. Ale odpalimy auto i jakieś powoli będziemy zmierzać. Och, dobry parking. Tak przeczytałam, wiecie, na internetach były takie złe opinie, że zimna woda, ale gość mi włączył. Może gościom się też odpalają jakieś takie gesty odpowiednie dla człowieczeństwa, dla kobiety czasami, więc może mi tylko włączył wodę. Może gościom stwierdza, że powinni być mężczyznami i niech się kąpią zimno. Może tak być, nie? Ale nie wiem, że tak jest. No spoko. Gdyby nie tak chłodnie, to już całkiem fajnie. Ile to dzisiaj zostało? Jakieś tam punkty zaznaczyłam, czy co? Ach, widzicie, też tutaj jeszcze zaznaczyłam. Pojechałam teraz na tej dużej nawigacji. Dobra, 1312 km. To już nie jest źle, ale godzinowo to na pewno jeszcze jest długo. Widzicie, jaka droga teraz. A tutaj ta Bułgaria jest teraz taka, wiecie, trudna. Kawałek w radce ciężkiej. I to wiecie, tutaj. To jest kawałeczek autostrady, ale to tam wiecie 18 km, więc no niestety troszkę to potrwa. To co, jedziemy? Kiedyś też spałam właśnie na tym parkingu tutaj na prawo. Bardzo dobra restauracja, była taka tania, bułgarska, z pysznym jedzeniem. Pamiętam, że wtedy w ogóle ubłagałam na jakieś miejsce. I stwierdziłam, że dzisiaj spróbuję tu, bo może być, jak mam być problem z miejscem, to wiecie, to później się będę cofać, ale widzę, że zawsze jest takie robocze rozwiązanie, spać tutaj na ulicy. Myślę, że też nie powinno być źle. Kątu bezpieczeństwa. No i koniec autostrady. Dobre było, ale się skończyło. Niestety. Teraz 200 km do granicy w przybliżeniu. Jakieś 4 godziny jazdy nam to zajmie. Zakładam. Mam takie wrażenie, że przedtem tego odcinka jeszcze nie było. Że jakoś takie się z wężkami jechało i tak dalej. Czy to jakoś, nie wiem. Że takie mam wrażenie, że za każdym razem jak tędy jadę, to już jakiś jest nowy kawałek drogi
przez Bułgarię oddany. No, ale pewnie tak było, tylko ja nie zapamiętałam. Nie no, musiał być tutaj, ten toalet też otwarty. No ale fajnie, że widać postęp w Bułgarii, fajnie. Ale dopiero godzina 10 za nami. O, są znowu zwężki. Co się tak widzi, że właśnie trochę już oddali. Tak patrzę teraz na nawigację. Zobaczcie, zrzut ekranu już działa. No według mnie to rzeczywiście... A to już dziury są? Nie. Mam rację, no tak wygląda na to, że jedziemy nowym odcinkiem autostrady. Zwróćcie uwagę właśnie, że tutaj wszystko takie jakby zamknięte, ale według mnie no to tamtędy się właśnie wcześniej jeździło. Mi się tak długo zdaje. Mi się to zdaje, że dosłownie jakoś teraz musieli to otworzyć. Nie wiem, czy będziemy w pierwszą stronę już jechali tą autostradą, czy nie. Teraz już po prostu od Wratcy będzie ten trudniejszy odcinek. No a tutaj tak czy inaczej wielkie gratulacje dla Bułgarii. Dawniej jak tu jeździłam, to mi się zdawało, że Rumunia cały czas idzie do przodu, a Bułgaria właśnie nic. A teraz mam odwrotnie właśnie, że w Rumunii nie widzę nic nowego. Z kolei Bułgaria, co rusz, no to tutaj już jest kawałek autostrady. Cały czas jedziemy na prostym, nie ma żadnych objazdów. Jakbyśmy to tak na granicę zajechali, nie? Że ta droga była budowana całkiem gdzieś tam równolegle, ale daleko, że nie było nawet widać budowy. I nagle otworzyli i po prostu nagle będziemy tak jechać aż do Widynia. Ale by było. To by było coś. W końcu możemy iść po kawę. O, się przywietrzyć. Co prawda ja nie lubię szalowskiej kawy, ale lepszy ryc niż nic. Dobre jutro. Dobre jutro. Duża kawa. Big coffee. O, jejku. I wczoraj miałam szczęście do miłej pani. Bardzo miłej pani, która zrobiła mi kawę i dzisiaj znowu. Jakoś tak się od razu lepiej dzień zaczyna, jak ktoś się uśmiechnie z rana przy kawie. Tak sobie też pomyślałam w tej chwili, że wzięłam kawę na odcinek ten taki z dziurami. A później sobie przypomniałam, jak w Montrealu było. Tam to przecież jak się kawy nie wypiło przed wyjazdem na drogę, no to przecież ta kawa to w połowie była na całej ciężarówce. Rozlana dookoła, bo się tak rozlewała. Troszkę się przewietrzyłam. Ta szalowska kawa jest taka dosyć gorzka, ale tutaj mi się zdaje, że jest lepsza niż te, które są tutaj w tej naszej bardziej części Europy Centralnej czy Zachodniej. Tam to strasznie nie lubię tej kawy. Jak nie muszę, to naprawdę nie piję, a tutaj jest w sumie dobra nawet. Ale w Bułgarii generalnie jest dobra kawa. W Bułgarii z jakiego głupiego automatu bierze się kawę za 20 centów czy 30, w zależności takich automatach firmowych, nie? Gdzieś tam na magazynie i tam jest naprawdę dobra kawa. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale jest dobra. Nie ma co. Jedziemy dalej. Ballewi. No, w końcu jedna stacja, gdzie można normalnie zajechać i wyjechać ciężarówką. To już coś. Już miejsca parkingowe są. Takie dosyć ciemne, nie? Takie parkowane przodem. Też dziwne. No, ja bym się tutaj nie zmieściła. Po długości bym wystawała tak, że już bym tutaj, widzicie. No są miejsca przynajmniej. Ja to bym musiała tak bardziej po skosie. A gdyby zrobili tak naprawdę to samo, tylko że po lewej stronie, to ciężarówki by sobie wcofywały, dupy by poszły nad barierki, by było lepiej. A tak, jest trudno, ale... Nie wiem, czy ta droga ma, widzicie, w ogóle status autostrady. Ojdź. Na opozycyjnych jechałam. Bo popatrzę, że jest stop. No tutaj to już chyba nie będzie. Dobra, mniejsza z tym. 1,5 godziny jazdy za nami. Jeszcze tylko 7,5 dziś. Ale już się będzie robić jasno. Jakoś to będzie.
Tyle do przodu. Bezpiecznie. I oto jesteśmy we wiosce, gdzie można spotkać konia. Nawet oznaczyli, że jest danger zone, tu konie chodzą. Ostatnim razem tu je spotkałam. Znaczy nie, no przedostatnim razem. Ostatnim razem to na drugiej stronie wioski. A dzisiaj może już śpią o tej porze, skoro one w nocami hasują. Hasają. Ach, tu jest taki próg zwalniający, którego trzeba wziąć naprawdę na wolno. Teraz nie ma pani już. No i dobrze. Były gąski, ale telefon odkładany. Tu jadą nawet już ciężarówek, nic nie było. A jadą wszystkie naraz. Jedna za drugą. O co tu chodzi? Droga zamknięta, czy jak? No za mną też nic. Czyli wszyscy mieli jeden budzik jakiś ustawiony? Tu się tak zjeżdża w dół, wiecie? Patrzę na naciski 8 na przodzie. Co to już jest dużo za dużo, nie? Ale to przez to właśnie, że tak z długi się zjeżdża. Ale wjechałam na równe i już jest 7,5. Tak się waham między 7,5 i 7,4, więc spoko. Ale to jest bezproblemowa, więc trochę paliwa poszło. I tak zawsze jest. Jak zwykle się rozładowało jak trzeba. To jest ten... Tu jest naładowane, to lepiej tam, bo tam też się rozładowało przed chwilą. Do karty. Do karty. To się płaci za przejazd mostem. 36 euro. Thank you. Jakby ten strażnik zobaczył, to zrobił tak. Ja się odwrócił tyłem, a wszystkich innych patrzą, więc chyba musieli widzieć ten na YouTubie i dobrze. Może coś to dobrego zrobiło dla dziewczyn, które jeżdżą. Więc wszystko ok, co mnie bardzo cieszy. I teraz to w zasadzie byśmy mogli nawet tutaj zrobić pauzę. Teraz pauza i czas na śniadanie.
Ojejku, coś bym zjadła na śniadanie, ale nie wiem co. Kwiatki mnie też denerwują. Nie będę wyrzucać do tego. W zasadzie to tylko kilka tutaj zostawimy. Ale co dzisiaj zjeść? Nie, to jest zły pomysł. Tutaj codziennie wody dolewam. Kurczę, ale coś powinnam jeść pierwsze. No dobra, zobaczmy, czy w ogóle jest dobry chleb, czy już się zepsuł. Dzisiaj będę jadła na obiad. Myślicie, że łososia wyciągnąć? Co rozmrozić? Nie, dzisiaj zjem spaghetti. To jest chicken carne. To jest spaghetti, widać bazylię. Próbujemy takie coś. No dobra, reszta jest dobra. Wiem, że to będzie bogata kanapka. Jest to prawie, że milenialsowa kanapka, która mi się zawsze kojarzy właśnie z naszą erą wchodzenia do internetu. Awokado toast. Więc taka oto jest moja kanapka śniadaniowa dzisiaj. Może być. Tak sobie pomyślałam, że w sumie to może by się pomalować, skoro jest tyle czasu, jeszcze mam pół godziny. Strasznie szybko się z tym śniadaniem wyrobiłam, więc się pomalujemy trochę. Dzisiaj tak sobie przypomniałam teraz, że miałam jakiś schizowaty sen. Śniło mi się, że był koniec świata i się okazało, że trzeba było odlatywać z ziemi. I się okazało, że ja mam autokar, mam ciężarówki, mam autokar i mam helikopter, ale się okazało, że helikopter kupiłam, ale nigdy się nie nauczyłam nim latać. Stwierdziłam, że to teraz trzeba ogarnąć ten helikopter szybko. Taki sen miałam. I mi się śniło, że ludzie chodzili do jakichś świątyń, że mi kazali pierwsze pójść do jakiejś świątyni, no nie wiem kto ani co. I ci ludzie, do tych świątyń się wchodziło na boso i te świątynie miały takie wejścia kopułowe, a takie powiedzmy na metr. Więc już na etapie schodzenia też trzeba było jakoś na czworaka wchodzić. I tam część ludzi leżało, tak jakby medytowało, się relaksowało, a część jakoś tam się inaczej jakoś się klęczała, więc śmieszne to było. No dobrze. No to jestem gotowa do jazdy, ale mamy 30 minut pauzy dopiero. No nic. Może byśmy zaczęli włóczkę zwijać? Co by na to? No dobrze, już wam pokażę, o co chodzi z tym zwijaniem włóczki. Oto. Jaka słodziutka. Ja będę różowy kiedyś znowu lubić, tego się nikt nie spodziewał. Takiej zmiany nikt się nie spodziewał, a na pewno nie ja. Ale popatrzcie, nie jest słodki? Ta włóczka jest tak zrobiona. I ją teraz jakoś trzeba o coś zahaczyć i ją po prostu rozwijać i zwijać. Raz się robi śniadanie nożem, raz się włóczkę ucina. Ale będzie wszystko w powietrzu wisiało. No trudno. W kilku miejscach widzicie tak związana. No i tyle. No dobra, jak działa? To działa, nie? Może tą perspektywę trochę dla was zmienię, bo trochę głupio mi wygląda. Z tego wszystkiego słoneczko zaświeciło. Patrzcie, no. Tego nie można robić zbyt ciasno, bo ta włóczka straci tą swoją taką delikatność, puchowość. Natomiast dlaczego tak to robią, a nie jest normalnie zwinięta? Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia. Natomiast jest to włóczka ręcznie malowana, a raczej farbowana i podejrzewam, że po prostu chyba tak się to robi, że biorą sobie tą wełnę, to jest alpaka konkretnie, w takim czymś może jakoś tak się właśnie wkłada do jakiegoś czegoś z farbą i dlatego tak. Jakby był motek, to by się tak nie dało zafarbować. Ona nie jest równo zafarbowana, ale też o to chodzi, żeby ona była nierówno zafarbowana. Miała takie, wiecie, przycienie. To ładnie wygląda, natomiast powiem wam szczerze, że te łuczki mnie bardzo intrygują. Podoba mi się ten świat włóczek. One są takie piękne, delikatne. A to w ogóle, że można je ręcznie prząść, też mi się mega podoba. Mieszać kolory, czesać tą wełnę, później mieszać kolory właśnie. Ale po prostu mogłabym takie coś robić na emeryturze. A mogłabym nawet i teraz przejść na emeryturę, takie coś robić. Podoba mi się. Dobrze. No dobrze, wracamy tutaj.
Wełna się unosi. No nic, to już się na pauzie zrobi, że posprzątamy. Ale się z tego, popatrzcie, ładny dzień robi. Patrzę tylko na szybko jeszcze, czy są jakieś bankomaty przy trasie, czy nie, bo raczej podejrzewam, że tutaj nigdy nie potrzebowałam akurat. Ale trochę mi się zdaje, że nie będzie tak jak na autostradach, że są bankomaty na stacjach benzynowych. My tak naprawdę nie dojedziemy do autostrady, w tym też cały sęk. Dojedziemy do tego Lugoil. Według mnie widzicie, tu jest, ale w miasteczku, tu jest w miasteczku. Tam generalnie średnio. Tu jest tak przy trasie, jakby się udało czasami stanąć na awaryjnych w miasteczku. Może akurat przygotuję sobie na wszelki wypadek kartę, wiecie? Żebym miała na wierzchu, bo jak zobaczę na przykład, że jest bankomat, będę chciała szybko, to ja dopiero będę tutaj szukać. Gdzie ja mam portfel? Ja cały czas kart używam tylko i wyłącznie w telefonie, więc staram się zawsze mieć na żywo, jak wyjeżdżam w trasę, bo właśnie, żeby skorzystać z bankomatu za granicą, to trzeba mieć kartę przecież, nie ma blika za granicą. No dobrze, ale słuchajcie, bo zostało nam do celu, nie mam ustawione nawigacji teraz akurat, ale mamy 4,13 jazdy na dziś, więc myślę, że pojedziemy jeszcze ze 4,5 maksymalnie i Jezu, się przestraszyłam, że pod prąd jadę. Jak się uda, jak pójdzie dobrze wszystko, to sobota 13 finito. I startować będziemy dopiero w poniedziałek nad ranem, bo inaczej mi to nie wychodziło. W ogóle nie miało to inaczej sensu planować, więc jakbym stawała na głowie i jechała naprawdę szybko i tak dalej, no to może bym dojechała na poniedziałek wieczór, ale to tak wiecie, naprawdę kosztem wysokiego spalania i tak dalej, i tak dalej. No więc stwierdziłam, że po prostu pojadę sobie na spokojnie, ekonomicznie. Przy tej cenie paliwa to naprawdę już ma znaczenie. No i wtedy sobie dojedziemy na spokojnie na wtorek rano. Także jakby startujemy w poniedziałek nad ranem, żeby nie ruszać tak jak wszyscy, tylko tak powiedzmy, nie wiem, o 4:00. No i wtedy na wtorek zostanie troszeczkę dojechania też nad ranem no i tyle. Się rozglądam, czy nie zobaczę gdzieś w ostatniej chwili bankomatu. No ale nie widać. Piękna pogoda. Widzicie, pojechałam do Grecji, żeby zobaczyć troszkę słoneczka. I dopiero jak wracam, mam słoneczko. Widzicie, w Rumunii piękna pogoda. W Rumunii na całym świecie wiedzcie, że u was jest piękna pogoda. Jakby wam się za krajem tęskniło, no to niech się tęskni, bo jest ładnie. O, patrzcie, szkółka z sadzonkami. Goście jakieś drzewka noszą, będą sadzić. Tylko może ewentualnie troszkę szybciej. Herligerli! Du bist der Hund! Der Wojciech cię za pylzy! No więc taką sobie znalazłam jeszcze atrakcję w rumuńskim radiu, że jakieś tu słuchowisko się dzieje i sobie słucham, nic nie rozumiem, bo po rumuńsku nie rozumiem, natomiast mi się bardzo podoba. Jakaś akcja, krzyczą, biegają, gdzie oni są, co oni w ogóle, o czym jest, nie wiem, ale słucham. Widzieliśmy jeszcze jego witanie. Czekaj, a tu policja. Ale tak swoją drogą to sobie myślę, że ci ludzie, co tutaj mieszkają, bo zauważcie, że w Bułgarii te wioski tranzytowe, one są wymarłe. To widzieliście, tam są ruiny przy drodze, tam mało kto mieszka.
Natomiast tutaj w Rumunii, widzicie, to jest wszystko zamieszkane. Więc no tak w sumie to muszą skinąć na nas na ciężarówki. Tak nośnie tego gościa, co jechał z przyczepką i tak skręcał w lewo. Nie wiem, czy on chciał wycofywać, czy co. Ja mu podjechałam za blisko pod tyłek, nie wiem, ale też było, że tam sklinął na mnie mocno. Ale też nie dążył do tego kierunku, więc jakby tam jakieś chociaż światło miał, to bym albo machnął ręką, to bym się domyśliła, co chce, ale gość stanął w poprzek i w sumie nie wiadomo, co chce. Ale ciekawe jest dla mnie to, że te domki widać, że są zniszczone, natomiast kiedyś widać, że były robione z zamysłem, z kolorami, z ozdobieniami. Nie były takie nudne, ładne domki. Nie robili na odwal. I mieli swój styl. No szkoda, że to tak wszystko zniszczało. Widzicie, kolory, nie kolory, fajne. No i widzę właśnie i w Bułgarii, tutaj w Rumunii, no palą się brzegi, pola. Ogniska, widzicie, w rowach. Tak, u nas się dawniej trawy wypalało. Would you stop your guns if I had you on my side? Come and seal your fate till the end of my desire. And the way you talk, you make the city shine dark. I'll go to hell for you if you want me to. It burns like poison rain, and we're stuck on a moving train. In time there will be no pain. We're just out in a poison rain. Patrzę, pełno jest. Udało mi się stanąć na 12 stopni na pasie awaryjnym. Znaczy tak na poboczu całkowicie, ale tak, z tamtej strony mam przystanek. Z tej strony cały czas auta jadą. Musimy być. Szczerze, że nie wiem, ale jest bankomat, to już jest coś. To wezmę, żeby się coś potwierdzać. Ja muszę na tamtą stronę wyjść. No, zobaczymy, czy polska karta tu zadziała. Zobaczymy. Cóż za niesamowite przedsięwzięcie, żeby mieć kasę. Udało się! Jesteśmy bogaci! Ach, tak wam pokażę. 50. Taka jedna 50 to jest 10 euro, 11 euro jakieś. Więc foliowe pieniądze, nie? Te podobno nie do zdarcia. No nic. Najważniejsze jest to, że mamy. Teraz to oznacza, że już możemy wszędzie stawać. Będę chciała dalej pojechać, to mogę też troszkę dalej, zobaczymy jak czasowo wyjdzie. Ale śmiesznie by było to, gdyby się okazało, że babuszki rozmawiają. Ale takie zaangażowanie widziałam na twarzy. Że ta jedna mówiła, a ta druga mówiła tak. Tak widać, że przeżywała to, co słyszała. Ciekawe. Także tak wszyscy zawsze rozmawiają. Ja czasami mam takie wrażenie, jak rozmawiam z jakimiś ludźmi, nie że bliskimi, tylko po prostu z ludźmi, że ktoś mnie o coś pyta i ja odpowiadam.
i się angażuję w rozmowę, a ktoś w ogóle nie przyjmuje to, co ja mówię do człowieka, nie słyszy tego, tylko od razu odbija piłkę i mówi o sobie, nie? To myślę, po co pytasz? Po co pytać, jak nie słuchasz? Tak czasami mam wrażenie, że właśnie z przeciętnym człowiekiem na tym polega rozmowa, że zadaje się pytania, ale w ogóle się nie przyjmuje odpowiedzi. Długość 68 km, to w sumie to idealnie powiem wam, bo jest 3,8 jazdy przejechane, to w sam raz. A tutaj jeszcze cały czas będziemy jechać tak właśnie 50, 60, 70 na godzinę. No i jest ten złoty dach. Cuda świata. Tu można było kiedyś stanąć i coś kupić. Tu jest miejsce na lewo, żeby stanąć. No ale co ja tu będę kupować? Koszyki? No przecież podkarpackie jest zamiast koszyków. A tutaj jest ten taki kościółek chyba w skale, nie znam. No i oto, proszę Państwa, nasze miejsce. Teraz tak, ostatnio byłam na prawą stronę i tam nie było toalety na tym parkingu w ogóle i to był problem. Trzeba było chodzić aż tutaj, tam jest hostel i ja myślałam, żeby dzisiaj pojechać tu. Czy tu jest toaleta według Was, czy nie ma? Ten budynek to mi się zdaje, że powinien być toaletą, nie? Jest tutaj WC, no. Thank you. Cisnęło już, powiem wam szczerze. Możemy jechać na prawo. No dobrze, tam będziemy mieć kawę. Staniemy sobie tam, nie? Patrzcie, gdzie tu stawać? Tu widok na okna i drzwi. To średnio mi się podoba. Tu się widać, że wjeżdżam przodem. Trochę dziwne, no ale dobra. O, koszka jest! No widzicie, tutaj sobie zajedziemy. Mam nadzieję, że jakoś będziemy tu jeździć. Bez sensu parki. Powiem wam szczerze, obczajne. Jak to wygląda? Widzicie, tu nie ma gdzie za bardzo podjeżdżać. No więc widzicie, to średnio już. I tam wystaje. A i tak stanęłam, tak widzicie, po skosie. Nierównolegle do linii. No nic innego nie zrobię. Tak jest pusto. Trudno. Nie moja wina, żebym do kogo wyjechać. Hi, is it okay? Toilet is there? Okay. I can pay with lei as well, right? Yeah, no problem. Okay. For the weekend, Ivona. Ivona. Yes. Yeah, you too. Yeah, thanks. Yeah, bravo, Ivona. Okay. Plată parcare, carta, euro, no problem. A karta? Okay. Yeah, no problem. Okay, no problem. great. Oh, there's a cat. Yeah. I'm taking. Bravo, Ivona. Thanks. Czyli dobrze obczaiłam ostatnim razem, że to tutaj właśnie jest budynek z toaletami. Ale widzicie, najśmieszniejsze jest to, że można kartą wszystkim płacić, nie ma problemu. Ja nie wiem właśnie, tak nie do końca rozumiem, czy po drugiej stronie, czy to jest wszystko tak jakby jeden parking, jedna firma, czy jak? A może ja sobie sama wymyśliłam, że nie można płacić kartą? To wszystko jest możliwe ze mną, wiecie? Ale nic, teraz jest najważniejsze to, że po pierwsze kończymy Tahoe.
Romania! A jest godzina 1:30, a ja jestem po robocie. Ale teraz mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Po pierwsze to toalety. Po drugie obiad. Ja kupiłam butli, ale mam jedną w zapasie, dobra, do gotowania. A po trzecie to włóczka, sweterek. Muszę to teraz zrobić. Dobra, a wy mnie słyszycie w ogóle? Chyba tak, dobra. Idę do toalety. W końcu założę swoją elegancką kurtkę Elka Walter. Jestem dzisiaj czysta, wymalowana, to mogę ładną kurtkę założyć. Pasuje mi kolor, nie? Ja wam muszę to pokazać, bo tak sobie cały czas czułam, że mam jeszcze gdzieś pieniądze. Wiedziałam, że po prostu jak gdzieś, ja mam zawsze wszędzie pieniądze, widzicie. Tu jest jeszcze z tego bilet za prom. Jezu, ja to jestem. Cały czas sobie tak myślałam, no przecież ja na pewno mam gdzieś pieniądze, mam wszędzie po kieszeniach pochowane pieniądze. A sprawdziłam tu, sprawdziłam w lwowskiej tej kurtce, no nie ma, widzicie? A trzeba było założyć Elka Walter i się od razu znalazła kasa. No. I tyle zachodu. I wczoraj jeszcze te 5 euro wczoraj wyżebrałam. Kurde, teraz to już mi całkiem głupio. Teraz rzucamy wszystko, najważniejsze jest jedzenie, bo ja jestem znowu głodna. Więc oczywiście ostatnio widzieli, są śmieci moje, że znowu gdzieś był jakiś wybuch butli gazowej, kierowca ranny. Ja jak zaczynałam jeździć, to pamiętam, że wszyscy kierowcy praktycznie właśnie używali butli gazowych. No wiadomo, że były fajniejsze, bo dużo się mieściło gazu, szybciej grzały niż taka kuchenka. No i lepsze, ale ja miałam taki problem, że wiecie, ja byłam z Podkarpacia. Bus startował z Poznania albo z Piły. No i generalnie to ja tak wiecie, z tym całym bagażem, pociągiem nocnym. I później jeszcze butla gazowa, no to już po prostu było za dużo, żeby transportować. Zresztą swojego miejsca na początku nie miałam. No więc, no dobrze, więc ja generalnie bardzo szybko przeszłam na taką kuchenkę z gazem w Katuszach. W Nabojach, bo to było po prostu jedyne dla mnie dostępne. I się wszyscy za nie śmiali, że to takie drogie, jeszcze płacam i to było drogie. Dużo droższe niż butle gazowe. Ale też szczerze powiedziawszy, z czasem się okazało, że widzicie, w którymś momencie pamiętam, któryś z kierowców na bazie miał taką sytuację, że wziął młodego na szkolenie, a może nawet nie młodego, doświadczonego kierowcę, tylko chodzi o to, że w podwójnej obsadzie byli, wiecie, jak to w podwójnej obsadzie, całe mnóstwo wszystkiego w kabinie i gdzieś w którymś momencie robili jedzenie i jakoś im tam po prostu butla wypadła, ale taka już bez palnika, tylko z odkręconym i wypadła. No i w sumie no nic się jej nie stało. Butla jak to butla, wiadomo, że jest ciężka do uszkodzenia i nawet w pożarze przecież nie wybucha. W teorii. No i oni generalnie po prostu kontynuowali dalej pracę, ale w którymś momencie właśnie ten kolega się obudził i się źle czuł. Czuł, że mu jakoś tak serce wali, czuł, że jakiś po prostu nie ogarnia umysłowo, co się dzieje, no i wzięli go do szpitala. No i się okazało właśnie, że on się zatruł tym gazem. W sensie, że było jeszcze wszystko ok, ale tam już no jakieś tam problemy były z sercem już też, więc nie pamiętam dokładnie. W każdym razie dali mu zwolnienie chyba na miesiąc i wysłali go do domu, a to był jakoś chyba dopiero początek grajki, więc wiecie, w takich kołchozach dla mnie i to tak nie wysłali chętnie łatwo do domu na jakieś zwolnienie chorobowe. Zresztą też nikt nie chciał, bo wtedy się zarabiało w podstawie ile? 1200 zł przypływało? Czy 1500? Nie pamiętam. Podstawy na rękę, więc to były takie też śmieszne pieniądze, zarabiało się dopiero za jazdę, za bycie w trasie. No i chodzi właśnie o to, że wtedy się jeszcze przekonałam, że w sumie dobra, więcej płacę za ten gaz, ale z drugiej strony przynajmniej takie coś mi się nie przydarzy. Później tak chyba coraz rzadziej stacje benzynowe zgadzały się na to, żeby napełnić butle. Później to już pamiętam, chłopaki między sobą przekazywali, która stacja jeszcze nabija butlem, jak jechali w trasy. A teraz szczerze powiedziawszy to nie wiem, ale już widzę, że chyba to jest całkowicie znormalizowane, że ludzie używają właśnie takich kuchenek. A widzicie, i nawet takie naboje też potrafią wybuchnąć małe, nie? Jak się jakoś tam zniekształcą. Może paradoksalnie nawet tutaj jest łatwiej zniekształcić. Nie wiem, ale po prostu mam nadzieję, że wszyscy będziemy zawsze zdrowi i nam naboje żaden nabój nie wybuchnie. Spaghetti się je najlepiej w głębokim talerzu. Myślę, że zrobimy dzisiaj ten makaron po włosku, czyli sos damy na patelnię i do sosu wrzucimy niedogotowany makaron i tak się jeszcze troszkę pogotuje, tak żeby makaron jeszcze przeszedł sosem. Naprawdę nie pochwalam jedzenia z folii, ale lepsze jest jedzenie z folii
niż jedzenie z McDonalda. Może być. Ach, to też jest bieszczackiej wołowiny. Oni naprawdę mają mega mięso. Jeszcze mało, ale chyba teraz mi się przypominam, że mi nie smakował ten makaron razowy. Generalnie w domu to ja nie używam takiego makaronu, tylko zawsze robię. No to tak cały czas samochody wożą. Porozbijane. Ach, tam jest złom. No tak. No grzej się, bo ja już bym chciała Cię zjeść. W sposób makaron. Ha. Nie ma szczypcy. No, to może być trudne. Ale niemożliwe. Wody oczywiście jeszcze nie wylejemy. Jakby trzeba było troszeczkę... Zobaczymy, jak długo nam się to pogotuje, aż będzie w sam raz. Generalnie to ja już nie pamiętam, kiedy jadłam bolognese, kiedy robiłam bolognese, naprawdę nie pamiętam. Ale natknęła mnie ostatnio właśnie ta bieszczacka, bo pojechałam po steki. I akurat nie było steków, ale było mięso mielone, więc stwierdziłam, dobra, będzie mielone. No dobrze. Tak wygląda. No i teraz tutaj. Oczywiście, że za dużo zrobiłam tego makaronu. Ale trudno. Więc tak, dolałam trochę wody i reszta musi starczyć. To jest kotka, muszę uważać na nią, żeby mnie tutaj gdzieś nie polała. Zakładam, że nie było kotki i nie słychać kotki też, więc jest ok. Myślę, że jest ok. Teraz uwaga, najważniejszy moment. Wszystkiego na raz sobie nie wyzwalę. Kurczę, za dużo, widzicie, dałam makaronu i teraz będę mieć mało sosu. Dobrze, że nie jest aż tak tragicznie, ale wolałabym jednak więcej sosu, więcej mięsa. Dobrze, na pierwszy rzut starczy, tak żeby mi stygło, wiecie. Sobie położymy tutaj. Kuchenkę damy też tutaj z boku. No i co? Czemu pociepałam? Widząc mój ostatni spust, wiecie, że to nie jest wszystko, ale tak na start. Jest gorące. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori. Fab 3875, Mia Tai Chi.